Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalofmemory.pl.com. W jednym z ostatnich odcinków omawiałem potencjalną toksyczność kwasów tłuszczowych omega-3 w suplementach. Oczywiście dla przypomnienia, jeśli nie oglądałeś, to polecam oczywiście obejrzeć, ale chodziło o to, że same suplementy w sobie nie są toksyczne, nie bez powodu są setki, jeśli nie tysiące badań pokazujących ich korzystne działanie. Natomiast kwasy omega-3 są niesamowicie niestabilne. Pokazywałem właśnie w tym odcinku, że kwasy takie jak EPA, czyli kwas eikozapentaenowy, czy DHEA, czyli dokozaheksaenowy, potrafią się utleniać już w temperaturze od 40 do 60 stopni. Czyli tak naprawdę niesamowicie niskiej temperaturze i ten proces utleniania, ten proces peroksydacji lipidów zaczyna znacznie przyspieszać w temperaturze 55 stopni. Niestety z powodu tego, jak często produkowane są takie suplementy, a nawet jeśli są produkowane, to jak są przechowywane, a jak są przechowywane, to jak są transportowane, a jak są transportowane, to jak są przechowywane, jak trafiają już do jakiegoś magazynu czy sklepu końcowego, są one niesamowicie mocno utlenione i pokazywałem to w badaniach w momencie kupna. Natomiast przy okazji tego odcinka oczywiście w sekcji komentarzy pojawiały się bardzo trafne pytania. Na zasadzie, jeśli mówimy o suplementach, które są zamknięte w kapsułce, dostęp tlenu jest zminimalizowany, mamy tam antyoksydanty, a i tak, jak widać w badaniach, takie suplementy w momencie kupna są tak mocno utlenione, zawierają takie ilości toksycznych, m.in. aldehydów, to jak to wygląda, jeśli chodzi o obróbkę cieplną ryby? I tak naprawdę dokładnie o tym jest odcinek. W tym odcinku chciałbym pokazać, jakie sposoby obróbki ryby, nie tylko obróbki cieplnej, są bezpieczne i będą albo nie degradować praktycznie tych kwasów tłuszczowych omega-3, albo utrata ich będzie naprawdę w niewielkim stopniu. Odcinek będzie tyczył się tylko i wyłącznie wpływu właśnie różnego rodzaju obróbek na zachowanie właściwości prozdrowotnych kwasów omega-3, żeby się nie utleniały. Natomiast jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że istnieje całe mnóstwo innego rodzaju interwencji, które mogą wpłynąć najzwyczajniej w świecie na stabilność tych kwasów. Włącznie, uwaga, z myciem, skrojeniem czy suszeniem takich produktów rybnych, czy oczywiście nawet nie tylko rybnych, tam wiadomo, że będzie najwięcej omega-3, ale też choćby innego rodzaju mięsa. A skoro o jedzeniu mowa, chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie słyszałeś, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw. Jak zawsze powtarzam, hodowla odbywa się tak, jak powinna, po Bożemu. Nie ma używanych żadnych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, nie ma używanych żadnych boosterów wzrostu. To daje gwarancję, że mięso jest najwyższej możliwej jakości. I notabene mają również ryby, które są łowione. Wiem, że wiele osób, tak jak ja, nienawidzi hodowli. Są to ryby takie jak dorsz czarny, dorsz atlantycki, halibut niebieski, więc kolory tęczy, które są poławiane z obszarów MSC, czyli innymi słowy, te połowy są robione w odpowiedzialny sposób, żeby nie wytrzebić ryb. I jednocześnie rybki są zdrowe. Jak działa Mięsna Paczka? Jeden, wybierasz, co chcesz z mięsnej paczki, czy jakąś skompletowaną uprzednio paczkę, czy możesz sobie właśnie sam skompletować swoją, choćby z samych ryb, jeśli masz ochotę. Punkt drugi, wybierasz, gdzie paczka ma być dostarczona. I punkt trzeci, cieszysz się, bo dociera do domu, jest świetnie zabezpieczona, między innymi suchym lodem. Można sobie taką paczkę przełożyć od razu do zamrażarki i wyjmować, kiedy jest chwila, bo ochota coś ugotować. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam, a my lecimy dalej. Zanim przejdę do najlepszych metod obróbki, zaczniemy tak naprawdę od najgorszych, żeby było wiadomo, co powinno znajdować się, jeśli komuś oczywiście zależy na zdrowiu, itd., itp., co powinno się znajdować na zakazanej liście, jeśli chodzi o metodę obróbki. Jest to smażenie na oleju, czyli tak naprawdę wydaje mi się w Polsce absolutnie, czyli już pomijając smażanie jakieś nadmorskie i tym podobne knajpki, absolutnie klasyczna metoda obróbki. Tak jak wspominałem już na samym początku, już w temperaturze od 40 stopni i zaczynając od 55 ten proces peroksydacji lipidów, czyli m.in. kwasów tłuszczowych omega-3 jest znacznie przyspieszony. Natomiast jaka temperatura jest osiągana przy smażeniu na oleju? Spokojnie dobijamy do 200 stopni. I czego możemy się spodziewać? Możemy spodziewać się praktycznie większościowego rozkładu i EPA i DHA. O jakim rozkładzie będziemy mówić? Jeśli spojrzymy sobie na badania, na przykład jeśli chodzi o obróbkę cieplną tuńczyka, to okazuje się, że
85% wszystkich kwasów tłuszczowych omega-3 jest rozkładanych. Jeśli spojrzymy sobie na jeszcze inne badania, które pokazywało rozkład kwasów omega-3 przy smażeniu różnego rodzaju filetów rybnych, to jeśli chodzi o ten kwas EPA, rozkład sięga najczęściej po paru minutach 70%, rozkład DHEA będzie sięgał 85%. Rozkład jest, tak jak mówiłem, większościowy. Większość tego, co zobaczysz sobie na papierku, jeśli chodzi o rybę, możesz o tym zapomnieć, że dostajesz jakąś dziesiętną wartość tych kwasów omega-3. Ale pomijając to, że dostajesz dziesiętną wartość kwasów omega-3, to trzeba pamiętać, że omawiałem to w tym odcinku, że kwasy właśnie omega-3, czy kwasy ogólnie PUFA, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ogólnie same w sobie są biochemicznie niesamowicie niestabilne. W procesie peroksydacji, pomijam tutaj te procesy takie jak proces hydrolizy, który dokłada jakieś swoje toksyczne różnego rodzaju związki, ale w procesie peroksydacji będą wytwarzane toksyczne substancje, w tym m.in. kancerogenne aldehydy, gdzie oczywiście prym wiedzie malondialdehyd. Omawiałem to właśnie w tym odcinku, na który pokazywałem paluchem przed chwilą, więc jeśli kogoś to interesuje, to można obejrzeć. Tam tłumaczę dokładnie między innymi, jak zachodzi ten proces peroksydacji. Także nie dość, że tracimy omega-3, to jeszcze trzeba pamiętać, że będziemy zyskiwać różnego rodzaju toksyczne związki. Aldehydy między innymi będziemy zyskiwać akroleinę, wodoronatlenki lipidowe itd. itp. Innymi słowy, jeśli spojrzymy na wartościowość takiej ryby, to bym powiedział śmieciowy posiłek. Jest tak mocno śmieciowy, że po prostu ten przysłowiowy szczaf i mirabelki wydają się przy tym niesamowicie zdrowe. Jeśli kiedykolwiek miałeś jakieś takie wrażenie, że dzisiaj zrobię zdrowy obiad, czy nie wiem, ktoś mi tam zrobi zdrowy obiad i to jest rybka, tak smażona, to nie jest to zdrowy obiad. Szczerze mówiąc, ja coś takiego bym nie dotykał, albo jakbym dotykał, to bym to traktował na równi na, nie wiem, na zjedzeniu pucharu lodowego gdzieś tam. Jest to jakaś tam przyjemność, nie ma to dużo wspólnego ze zdrowiem, tak naprawdę nic nie ma wspólnego ze zdrowiem, nie oszukujmy się. I oczywiście tutaj mówimy o samym kłopocie, jeśli chodzi o rozkład tych kwasów tłuszczowych omega-3. Natomiast na czym najczęściej są smażone ryby? Są smażone na olejach roślinnych. Oleje roślinne, jeśli chodzi o skład, będą składały się bardzo często z olbrzymiej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Całkowita pula różnego rodzaju aldehydów, właśnie akroleiny i tym podobnych toksycznych związków, przy czym podkreślam ponownie, część jest kancerogenami, uznanymi, zidentyfikowanymi kancerogenami, jest tak duża, że jeśli zależy Ci na zdrowiu, to jest jedna z takich rzeczy, których bym absolutnie unikał. Drugą taką, nazwijmy to zakazaną metodą, a przynajmniej metody, którym zależy na zdrowiu, powinny się wystrzegać, jest grillowanie ryby. Powody są tak naprawdę takie same, więc nie będę się powtarzać. Temperatura jest na tyle wysoka, że będzie bardzo szybko utleniać te kwasy tłuszczowe omega-3. Więc najgorsze, co można robić, absolutnie pierwsze miejsce zawsze to jest smażenie ryby na oleju, w drugiej kolejności będzie to ogólnie smażenie czy grillowanie ryby. Tutaj, jak mówiłem, cokolwiek widzimy na opakowaniu czy gdzieś w internecie, że nie wiem, łosoś czy nie wiem, inna ryba ma tyle, a tyle kwasów omega-3, możemy sobie spokojnie odjąć z tego 80-90% i to będzie rzeczywista ilość kwasów tłuszczowych omega-3, które spożywamy, pomijając oczywiście wszystkie różnego rodzaju toksyczne związki, które w międzyczasie się wytworzyły. Zostawiamy te negatywne rzeczy za sobą. Jakie metody obróbki ryby powinny Cię interesować, jeśli chciałbyś spożywać takie pełnowartościowe produkty, czy też podawać choćby swoim dzieciom czy rodzinie? Na pierwszym miejscu będzie zdecydowanie marynowanie. To jest wierchuszka, pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zachowanie tego profilu kwasów tłuszczowych. Czyli jeśli chcesz wiedzieć, że to, co widać na opakowaniu, tam rzeczywiście w tej rybie będzie tych kwasów omega-3, a przynajmniej bardzo bliska zawartość tego, co jest na etykiecie, to marynowanie to powinien być Twój pierwszy wybór. Marynowanie, ono będzie się odbywało w temperaturze mniej więcej od 0 do 4 stopni. Jak mówiliśmy, te kwasy tłuszczowe, one będą zaczynały się utleniać od 40 stopni. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego w temperaturze od 0 do 4 stopni ten proces będzie zachodzić niesamowicie powoli. Natomiast nie licząc tego, że on się odbywa w tak niskiej temperaturze, to jeszcze będzie polegał na tym, że będziemy do zasolonej wody wrzucać i co samo w sobie, oczywiście, jak wydaje mi się chyba każdy wie, sól jest dosyć mocnym konserwantem, jednym z najstarszych cywilizacyjnie konserwantów, które używaliśmy. Do takiej zasolonej wody wrzucany jest jakiś kwas. To może być ocet, to może być choćby
kwas cytrynowy. I taką rybkę trzyma się w takiej zalewie w zależności od tego, co smakowo chce się osiągnąć, od parunastu godzin do maksimum paru dni. I cały czas, tak jak mówiłem i podkreślam, to jest bardzo niska temperatura, mamy tutaj konserwanty. Co będzie się działo w ogóle w tej zalewie? Oczywiście pH będzie niskie, będzie więc kwasowe, co samo w sobie będzie utrudniać peroksydację lipidów, ale dodatkowo ta zasoloność jest na tyle wysoka, że będzie powstrzymywać te procesy enzymatyczne rozkładu tych kwasów tłuszczowych. Innymi słowy, kwasy tłuszczowe będą praktycznie w pełni zachowane i w zależności od tego, po prostu na jakie badanie będziemy patrzeć, oczywiście jak zawsze to może się różnić od ryby do ryby, od badania do badania, jak długo będziemy sobie trzymać rybkę w takiej zalewie, ale albo nie ma prawie żadnych strat, albo straty są rzędu 1, 2, 3, 4%, więc można powiedzieć praktycznie absolutnie bez znaczenia i jak podkreśla się w literaturze pomijalne. Jeśli chodzi o produkty, no to mamy oczywiście nasz jakiś klasyczny śledź w occie. Tak, jeśli wejdziemy sobie do sklepu, widzimy oczywiście najlepiej w słoiku, żeby jakiegoś innego syfu nie zbierać do takiej ryby. Jeśli widzimy sobie w słoiku takie śledzie w occie, możesz być pewien, czy zabezpieczone w jakiejś innej takiej zalewie kwaśnej, możesz mieć pewność, że właśnie to jest pełnowartościowy produkt. To jest oczywiście taki nasz, nazwijmy, typowo polski produkt. Mamy natomiast w innych nacjach inne produkty. Na zasadzie w Szwecji kojarzę jest Groflax, czyli tak zwany grobowy łosoś. Nazwa wzięła się stąd, że kiedyś po prostu obsypywali tego łososia solą, gdzieś tam zakopywali pod piaskiem, czy na przykład kamieniami, żeby on sobie się marynował w ten sposób i dopiero wtedy go wyciągali. Kolejna metoda, której jestem olbrzymim fanem i sam uwielbiam kupować produkty tego rodzaju, jest wędzenie na zimno. Wędzenie na zimno będzie się odbywać w temperaturze 16 do 22 stopni. Generalnie nie przekracza ta temperatura wędzenia 25 stopni. Pomysłowość tej metody polega na tym, że to palenisko będzie oddalone od samej tej komory wędzarniczej i jest komin, który umożliwia schłodzenie dymu, zanim dojdzie do takiego produktu. No i teraz co z tymi rybami? Same ryby ogólnie często już na początku będą zabezpieczone solą, one mogą być w ogóle w solance, czasami będzie wędzenie bez solanki, czy będzie jakaś mieszanka sucha, między innymi ziół, które też swoją drogą mogą zabezpieczać produkt przed peroksydacją lipidów i proces będzie trwał od 6 do 12 godzin. Dla takich mniejszych ryb może trwać dobę, nawet trochę powyżej doby, jeśli ryba będzie większa. Natomiast tak jak widać i sama temperatura jest niska i sam proces nie trwa bardzo długo. Co jest jeszcze ciekawe, ta warstwa dymu okazuje się sama w sobie poniekąd jest konserwantem. Było badanie na przykład, które pokazywało, że w momencie już wstępnego wędzenia, kiedy ten dym zaczyna się osadzać, czyli nie bez powodu się nazywa, niektórzy to nazywają procesem dymienia, a nie wędzenia na zimno. Kiedy ten dym zaczyna się osadzać na takiej rybie, to uniemożliwia dostęp tlenu. A oczywiście tlen to jest jeden z tych niezbędnych składników, żeby ta peroksydacja, oksydacja, tam jest słowo, tak, utlenianie, się odbywało na wysokim poziomie. Było właśnie jakieś badanie, które pokazywało, że wstępnie wędzone produkty pokazywały mniej więcej 3-krotnie wolniejszy rozkład tych kwasów tłuszczowych omega-3 niż produkty niezabezpieczone, kiedy pozostawały w schowku. Kolejna metoda obróbki to metoda próżniowa sous vide z francuskiego. Metoda będzie polegała na tym, że produkt, w tym przypadku oczywiście będziemy mówić najczęściej o rybie, przynajmniej jeśli chodzi o tematykę odcinka, jest zabezpieczany próżniowo. Innymi słowy, będziemy odcinać dopływ tlenu, żeby zapobiegać peroksydacji i następnie jest zanurzany w kąpieli wodnej, tak? Czyli generalnie będzie podgrzewany w ten sposób i temperatura podczas takiej obróbki będzie sięgała najczęściej od 50 do 65 stopni. Sam proces gotowania ryby w ten sposób najczęściej nie trwa dłużej niż godzina. Oczywiście, jak to w tym procesie bywa, mamy generalnie bardzo soczyste i delikatne produkty. Jest to naprawdę, uważam, przepyszna metoda. Straty są większe niż w przypadku tych pozostałych dwóch metod na razie omówionych, bo w przypadku marynowania praktycznie nie ma strat. W przypadku wędzenia na zimno te straty nie sięgają więcej niż dosłownie paru procent. Tak, w przypadku tej metody próżniowej sous vide możemy maksymalnie do 15% rozkładu kwasów omega-3 się spodziewać, co i tak oczywiście, szczerze mówiąc, nie jest naprawdę złą wartością, szczególnie, że już mamy jakąś jednak rzeczywiście obróbkę cieplną, tak? Bo te dwa pozostałe procesy, ciężko tam powiedzieć, że jest jakakolwiek obróbka cieplna, w tym przypadku już rzeczywiście ona występuje. Kolejny sposób,
wciąż zdecydowanie lepszy niż, tak jak mówiłem, grillowanie czy smażenie na oleju, to gotowanie na parze. I oczywiście w tym przypadku ta temperatura obróbki cieplnej będzie wynosiła mniej więcej 100 stopni Celsjusza. Straty, których możemy się spodziewać tutaj, znowu są coraz większe w porównaniu do tych poprzednich metod, natomiast nie ma tragedii, bo one będą mogły wynosić od 14-15 do 30%. Bo generalnie oczywiście to gotowanie na parze będzie zależało czas tej obróbki od tego, jak dużym między nimi mamy kawałek ryby, to co chcemy kulinarnie osiągnąć, ale generalnie nie trwa częściej dłużej niż paręnaście minut, więc nie ma tutaj też tragedii. No ale jednak widać, że te straty już zdecydowanie zaczynają się zwiększać w porównaniu choćby do wędzenia na zimno czy marynowania. Kolejny sposób to suszenie w niskiej temperaturze. W tym przypadku ryby też najczęściej są zabezpieczane choćby solą, więc mamy już jakiś dodatkowy konserwant. Czasami nawet zdarza się, że jako konserwat oczywiście też dodatkowo dla smaku używa się cukru, natomiast samo to suszenie będzie odbywać się w temperaturze 15 do 25 stopni. Jeśli to jest takie, bym powiedział, suszenie naturalne, czy innymi słowy nie są używane suszarki, ten proces suszenia może trwać do 3 dni. Wtedy te straty omega-3, one nie będą wynosiły najczęściej więcej niż 20%, więc naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity poziom. Kłopot polega na tym, że dosyć często ze względu na wygodę używa się suszarek, gdzie temperatura suszenia wynosi 40-50 stopni. A mówiliśmy sobie, że od 40 stopni zaczyna się ten proces właśnie peroksydacji omega-3. Wtedy te straty, jeśli używa się suszarek, omega-3 mogą sięgać do 40% nawet. Najgorsze jest to, że my nie wiemy, kupując suszoną rybę, jeśli nie suszymy jej sami, najczęściej w jaki sposób odbywało się samo suszenie. Stąd jeśli chodzi o wybór produktów, jest to w pewien sposób kłopotliwe, tak? Bo może jest w naturalny sposób suszone, a może użyj suszarki, tak? Bo jednak już utrata 40% omega-3 wydaje mi się, że jest znacząca. Także warto o tym pamiętać, chyba że oczywiście ktoś chciałby suszyć samodzielnie ryby. Jest mnóstwo osób, które ma niesamowite zacięcie kulinarne. Ja niestety nie zostałem czymś takim pobłogosławiony, więc wtedy oczywiście można samemu podziałać w domu. A teraz parę słów o vetensäkigaste, det vill säga surströmming, czyli parę słów o najbardziej obrzydliwym daniu świata, czyli surströmming, czyli tak naprawdę fermentowany śledź. Jestem pewien, że przynajmniej część z Was słyszała parę słów o tym daniu. Jest prawdopodobnie 1000 filmików minimum na YouTubie, gdzie ludzie wymiotują po zjedzeniu tego wynalazku, ale on jest poniekąd przyczółkiem, żeby opowiedzieć właśnie o tym kolejnym procesie, którym jest fermentacja w kontrolowanej temperaturze. Fermentacja. I co tu robi się z rybą? Generalnie ryby oczyszcza się. Usuwa się łby, usuwa się wnętrzności, ale też niedokładnie tam enzymy będą, zaraz zobaczycie, robić swoje. Zabezpiecza się solą, natomiast jeśli chodzi o tą solankę, ona najczęściej ma stężenie 6 do 8%, jest zdecydowanie niższa niż w przypadku takich innych, bardziej tradycyjnych, omawianych wcześniej sposobów peklowania ryb. I ten proces umożliwia rozwijanie się bakterii mlekowych. Jest wystarczająco tam dużo tlenu, żeby te bakterie, jednocześnie na tyle niedużo, żeby te bakterie kwasu mlekowego zaczynały się rozwijać. I same bakterie kwasu mlekowego będą znowu obniżały oczywiście kwasowość, bo one mają dosyć kwasowy odczyn, będą obniżały pH takiej ryby. W międzyczasie enzymy mają wystarczająco dużo tlenu, żeby zaczęły rozkładać to mięso na aminokwasy, peptydy, dając taki, z braku lepszego słowa, bardzo specyficzny posmak. I ten proces może trwać tygodnie, a może nawet trwać miesiące i efektem końcowym jest absolutny koszmar. Coś, co pewnie na różnego rodzaju festynach w piekle serwują, ale jest to też narodowe danie w Szwecji. Nie polecam próbować, nie bądź ciekawy, walcz z ciekawością w tym przypadku, każdą komórką swojego ciała. Natomiast jeśli chodzi o rozkład tych kwasów omega-3, bo oczywiście o tym mówiliśmy, on nie sięga więcej niż 10% z większości badań, w których widziałem. Oczywiście jest cały czas jakiś rozkład, bo jak mówiłem, jest również jakiś dostęp tlenu, ale sama temperatura tej obróbki, tej fermentacji w kontrolowanej temperaturze jest od 0 do 15 stopni, znowu w zależności między innymi od producenta, od wyboru tego, jak kto chce to robić. Niemniej jest to jedna z takich metod, która daje bardzo wysoki stopień zabezpieczenia tych kwasów omega-3 przed rozkładem. Honorowa wzmianka dla gotowania, czy też
pieczenia w folii w piekarniku. Bo okazuje się, że tutaj również te straty, o ile jest to ograniczony czas tej obróbki cieplnej, czyli tak typowo jakieś paręnaście minut, nie są takie duże, bo będą sięgać maks 30, patrząc na badania, 30%. I oczywiście nawet jeśli rozgrzejemy ten piekarnik do 200 stopni, to w momencie, w którym ta ryba jest zabezpieczona taką folią, to temperatura generalnie w tej folii będzie raczej ograniczona maksymalnie do temperatury pary, więc nie będzie przekraczała 100 stopni. Dlatego utrata, rozkład tych kwasów omega-3 nie jest aż taki duży, więc jeśli już rzeczywiście ktoś chce mieć taką, nie wiem, jakąś ciepłą rybę, wydaje się to jedną z takich lepszych alternatyw, oczywiście pomijając również gotowanie na parze, o którym wspominałem wcześniej. Ja tutaj cytuję literaturę, gdzie mówi się, że właśnie sama ta metoda obróbki, czyli właśnie gotowanie, pieczenie w folii jest jednym z takich ciekawszych pomysłu, żeby zachować prozdrowotne właściwości omega-3. Natomiast też wiemy z kolei z innych badań, że w momencie, w którym będziemy owijać rybę w tą folię aluminiową i będziemy to podgrzewać, to ta aluminium będzie wyciekać do ryby czy innego produktu, w który jest zawinięte. I wiemy z badań, że generalnie stężenie aluminium w takim produkcie może być parukrotnie większe niż innych produktów, które nie były zabezpieczone termicznie w ten sposób. Żeby było jasne, sama wchłanialność aluminium jest naprawdę minimalna z układu pokarmowego. Tak długo jak nie wszczepiamy tego, tylko spożywamy, przechodzi to przez układ trawienny, jest wchłaniane tego minimalna ilość, w zależności od tego, któremu badaniu zaufamy i też oczywiście różnego rodzaju innym czynnikom, które mogą wpływać na ten proces. Będziemy mówić o wchłanianiu rzędu 1/10% do 1%. Nie ma tragedii, więc też bym nie panikował w razie czego, ale są lepsze alternatywy, między innymi papier do pieczenia. Tak? Można najzwyczajniej w świecie użyć papieru do pieczenia. Jest to bezpieczniejsza alternatywa, żeby nie martwić się niepotrzebnie tą dodatkową konsumpcją aluminium. To tyle z mojej strony. Dzięki jak zawsze za towarzyszenie mi podczas tego odcinku. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego i wiedza ta będzie służyć Tobie i Twoim bliskim. Jak zawsze daj mi znać, co sądzisz o tym materiale, jakie masz doświadczenia, jeśli chodzi o obróbkę ryb, czy próbowałeś streaming i dlaczego nienawidzisz siebie i życia, jeśli to zrobiłeś. I chyba tyle. Jak zawsze, ja będę obecny w sekcji komentarzy, przynajmniej przez chwilę, jeśli będziesz mieć jakieś pytanka, a jak nie, to widzimy się w następnym odcinku. Jeśli chodzi o klasyczne ogłoszenia, to polecam klasycznie właśnie kurs Vocabulary Labs, czyli laboratorium językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, by przestać non-stop wydawać pieniądze niepotrzebnie na korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, aplikacje i tym podobne. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, zapamiętywać, tworzyć głębokie zrozumienie materiałów, wdrażać suche informacje w praktykę, żeby zdawać certyfikaty, uczyć się dobrze, więcej zapamiętywać z czegokolwiek, co czytasz, czy co słuchasz. I na koniec kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać androgenowe łysienie, zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować terogenowe wypadanie włosów, aby również zatrzymać, bo to jest oczywiście, jeśli chodzi o ilość utraconych włosów, jedna z takich najbardziej denerwujących przypadłości, czyli między innymi kłopoty z tarczycą i tym podobne. Oraz jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod piosenkami będzie bonusowa ciekawostka, coś co jest związane z tym odcinkiem, ale nie było poruszane w trakcie samych treści omawianych w filmiku. I pod bonusową ciekawostką literatura naukowa, na którą się powoływałem, jeśli ktoś chciałby, a mam nadzieję, że będziesz chciał, poczytać sobie o tym wszystkim samemu. Ponieważ oczywiście to jest, można powiedzieć, taka synteza tego wszystkiego, a z drugiej strony co więcej trzeba, tak z praktycznego punktu widzenia. Z kolei w opisie znajdziesz linki do czego? Oczywiście do moich kursów, do rekomendowanych produktów, między innymi lamp firmy Mitowel, które ostatnio polecam, jeśli chodzi o fotobiomodulację, jak to się ładnie nazywa. Również jest link do mojego newslettera, jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei na ten Twój adres mailowy raz na jakiś czas będę wysyłać artykuły powiązane z tą moją drugą częścią działalności, nauka języków obcych, poprawa produktywności, zapamiętywanie i sporadycznie analiza badań naukowych. Jeśli z kolei spodobały Ci się wszystkie informacje, które poruszyłem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie.
Można się zapisać nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i w ramach tego patronatu ściągnąć właśnie fiszki do tego odcinka i ponad 140 pozostałych. Również, co ważne pewnie dla niektórych, dla patronów jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania. Mamy różnego rodzaju naprawdę często fascynujące dyskusje na różne tematy medyczne i okołomedyczne. Również dla patronów jest dostępna sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam różnego rodzaju ciekawe badania, bardzo często z takim zacięciem właśnie praktycznym. Między innymi ostatnio omawialiśmy, jak zwiększyć stężenie kreatyny bez zwiększenia brania samej kreatyny, czyli z czym ją łączyć. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się w następnym.